Dzięki współpracy z firmą LAN Power trafił do mnie dzisiaj akumulator LiFePO 4 12V 100 Ah z modułem Bluetooth. Zapraszam na test. W tle widzicie rozpakowywanie akumulatora, natomiast ja powiem, jakie zmiany nastąpiły w stosunku do standardowej wersji bez Bluetooth. Pierwszą rzeczą, która się wrzuca w oczy, to instrukcja obsługi. Stara zawierała 12 stron, nowa zawiera ponad 30 stron. Dużo zmian, dużo ciekawych rzeczy w instrukcji obsługi. Kolejną zmianą jest brak wyświetlacza na górze obudowy, a jest to spowodowane zastosowaniem modułu Bluetooth od firmy JBD. Kolejną zmianą w nowej wersji akumulatorów jest naklejka znajdująca się na górze akumulatora. Zawarte są na niej wszystkie najważniejsze parametry dotyczące jego pracy. Kolejną różnicą w nowej wersji akumulatora jest materiał, z którego zostały wykonane klemy plus i minus. Ale prezentację nowej wersji akumulatora zacznijmy od instrukcji. Wraz z baterią otrzymujemy zupełnie nową instrukcję obsługi. Stara zawierała jedynie 13 stron, ta nowa zawiera aż 32 strony, czyli prawie o 20 stron więcej. I zaraz na pierwszej stronie instrukcji obsługi dostajemy czerwoną notę, czyli uwagę, że baterię maksymalnie możemy łączyć w formacie 4S4P, czyli 4 baterie szeregowo, 4 baterie równolegle. Przed połączeniem w ten sposób baterii należy każdą baterię naładować do 100%, sprawdzić, żeby różnica w napięciu nie była większa niż 0,2 V, a różnica w poziomie naładowania baterii nie większa niż 5%. Baterie łączone szeregowo maksymalnie mogą być obciążone prądem 100 A, natomiast łączone równolegle maksymalnie mogą być obciążone prądem 200 A. Kolejne dwie strony to spis treści. Strona trzecia zawiera wszystkie wymiary baterii, jak i pojedynczego ogniwa. Kolejna strona zawiera informacje dotyczące, co należy zrobić przed użytkowaniem baterii. I tutaj w kroku pierwszym ważna rzecz, po kontakcie na adres mailowy info@lanpower.com aktywujemy 5 lat gwarancji na baterię. Punkt drugi, żeby ściągnąć zatyczki izolacyjne. Punkt trzeci, wkręcamy śruby. Punkt czwarty, na śruby należy założyć takie zatyczki, które są w zestawie izolacyjne, czerwona na plus, czarna na minus. Punkt piąty, testujemy baterię. Jeżeli napięcie jest powyżej 12 V, przechodzimy do punktu szóstego, natomiast jeżeli jest poniżej 12 V, kontaktować się należy na adres mailowy info@lanpower.com w celu uzyskania rozwiązania tego problemu. Punkt szósty, ładujemy baterię do pełna. I oczywiście, jeżeli kupiliśmy więcej niż jedną baterię, każdą baterię do pełna ładujemy z osobno, potrzebne to będzie później do top balancingu. I ostatni punkt siódmy, możemy baterię zacząć używać. Strona szósta zawiera informacje, które należy wiedzieć, zanim zacznie się używać baterię. I tak, punkt pierwszy to informacja o tym, żeby zawsze używać zatyczek izolacyjnych, czyli tych czerwonych i czarnych na plus i minus. Instalować baterię do góry klemami, czyli nie do góry nogami. Jeżeli chcemy zainstalować baterię na którymś z boku, należy skontaktować się z producentem w celu uzyskania informacji, jak to zrobić. Punkt trzeci informuje o tym, żeby dobrze dokręcić śruby na klemach. Punkt czwarty, żeby nie używać baterii jako baterii rozruchowej. Punkt piąty zawiera informacje odnośnie długiego przechowywania baterii. I tak najlepiej przechowywać baterię w temperaturze w zakresie od 10 do 35 stopni. Oczywiście z dala od dzieci i najlepiej w ognioodpornym jakimś pojemniku. I naładowaną do 50% jej pojemności. Kolejna strona zawiera parametry baterii i tak energia zawarta w baterii to 1280 Wh, nominalna pojemność 100 Ah, użyteczna pojemność również 100 Ah, nominalne napięcie 12,8 V, łączenie baterii w formacie 4S4P, tutaj jest błąd w instrukcji, czyli 4 baterie równolegle, 4 baterie szeregowo, metoda ładowania albo stałe napięcie, czyli CV, albo stały prąd, czyli CC, napięcie ładowania 14,4 V plus minus 0,2 V, impedancja baterii poniżej 15 mA, rekomendowany prąd ładowania to 20 A, BMS zastosowany w baterii jest 100 A, czyli mamy zarówno maksymalny prąd ładowania, jak i rozładowania na poziomie 100 A. Baterię możemy obciążyć przez 3 sekundy prądem aż 190 A, maksymalna moc rozładowania to 1280 W. Producent przy takich parametrach gwarantuje powyżej 4000 cykli ładowania.
Kolejne informacje to już z czego zbudowana jest obudowa baterii, czyli z ABS-u. Napięcie, w którym bateria jest wysyłana to 12,8 V, przynajmniej powinno być większe od tej wartości. Klasa wodoodporności, pyłoszczelności to IP65, waga baterii 9,7 kg. Rozmiary baterii to długość 332 mm, głębokość 176 mm, a wysokość 221 mm. Kolejne informacje to zakres temperaturowy pracy baterii i tak ładowanie może się odbywać w temperaturze od 0 do 50 stopni Celsjusza, rozładowanie od -20 do +60 stopni Celsjusza, natomiast przechowywać baterię należy w temperaturze od -10 do +50 stopni Celsjusza. Mamy tu też informację, że bateria została złożona z ogniw Gotion. Są to ogniwa o pojemności 104 Ah, natomiast BMS jest firmy JBD i mamy tutaj jaki to jest model BMS-a. Kolejny rozdział 5.1 mówi nam o tym, że bateria z wyglądu nie powinna być porysowana, popękana, a konektory nie powinny być zardzewiałe. Następnie mamy tutaj mowę o tym, jakiej klasy i jakiej dokładności powinny być przyrządy pomiarowe oraz w jakich warunkach powinien być wykonany standardowy test pojemności. I tak mowa tutaj o tym, że bateria nie powinna być starsza niż rok od momentu dostarczenia z fabryki. Cele nie powinny być ładowane więcej niż 5 razy. Temperatura powietrza przy takim teście powinna wynosić 23 stopnie Celsjusza plus minus 2 stopnie Celsjusza. Wilgotność powietrza powinna wynosić poniżej 75%, a ciśnienie między 86 a 106 kPa. Kolejny rozdział opisuje metody ładowania baterii. I tak bateria powinna być ładowana prądem 0,1C przy napięciu 14,6 V przez 16 godzin w temperaturze 23 stopnie Celsjusza. Jest tu też opisane to, jak powinno się mierzyć napięcie w takiej baterii. Producent zaleca, żeby baterię po naładowaniu odstawić na 30 minut i następnie dokonać pomiaru napięcia baterii. Jest tu też mowa o tym, żeby pomiar baterii dokonywać wprost na terminalach, nie na śrubkach i podczas pomiaru, żeby nie dotykać rękami końcówek przyrządu pomiarowego. Kolejna strona opisuje charakterystykę procesu ładowania baterii. Jest też informacja o tym, że krzywa ta jest zupełnie inna niż w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych. Dlatego też jeżeli inwerter pozwala albo ma takie ustawienia, powinno się skorzystać z ustawienia dla baterii LiFePO4. Natomiast jeżeli nie ma takich ustawień, powinniśmy ich dokonać ręcznie. Jest to opisane na stronie 12. Przejdziemy do tego później. Poniżej mamy wykres z charakterystyką przebiegu procesu ładowania i o ile najpierw mamy do czynienia ze stałym natężeniem prądu i rosnącym napięciem, to pod koniec procesu ładowania, gdy napięcie osiągnie już stałą wartość, natężenie prądu stopniowo spada aż do poziomu 0,02 C. Mamy tu też zawartą informację o tym, że baterię można ładować przy pomocy panelu solarnego, który ma powyżej 900 W. Bateria wtedy do pełnej pojemności jest ładowana przez 4,5 godziny. Oczywiście takie ładowanie przez 4,5 godziny odbywa się wtedy, gdy mamy pełne nasłonecznienie. W ten sposób dotarliśmy do strony 12, na której producent opisał wszystkie napięcia ładowania i rozładowania, jakie powinny być ustawione na kontrolerze. Pierwszą informacją jest to, że przy natężeniu 20 A, czyli 0,2 C, bateria jest ładowana około 5% do 100% pojemności. Natomiast przy natężeniu 50 A, czyli 0,5 C, bateria będzie naładowana do 97% pojemności po 2 godzinach. Poniżej producent zawarł tabelkę z ustawieniami napięć ładowania i rozładowania, jakie powinny zostać ustawione na kontrolerze. Następnie znajdziemy informacje dotyczące ładowarek do baterii. Producent zaleca tutaj używanie ładowarek do baterii oczywiście LiFePO4. Napięcie ładowania zalecane między 14,2 i 14,6 V. Mamy tu też dwie porady. Jedna dotycząca tego, żeby podpiąć najpierw ładowarkę do akumulatora, a następnie wtyczkę do sieci. I druga wskazówka, żeby odłączyć ładowarkę od akumulatora, jeżeli go nie ładujemy. Ostatnimi informacjami dotyczącymi ładowania jest to, że baterię możemy ładować za pomocą generatora i alternatora pod warunkiem, że na wyjściu mamy napięcie stałe o wartości między 14,2 a 14,6 V. Natomiast jeśli na wyjściu z generatora mamy napięcie przemienne, dodatkowo musimy zastosować standardową ładowarkę do akumulatorów LiFePO4.
Poniżej mamy baterię State of Charge, czyli o procentowym poziomie naładowania baterii w zależności od tego, jakie ma ona napięcie. Mamy tu też informację o tym, że jest to napięcie statyczne, czyli takie, gdzie bateria nie była używana przez 30 minut przed dokonaniem pomiaru. Kolejnych kilka stron zawiera już informacje praktyczne. Są to informacje o tym, w jaki sposób należy łączyć baterie szeregowo i równolegle. Mamy tu też przykłady połączenia różnych kombinacjach szeregowo-równoległych baterii. Są to bardzo użyteczne informacje. I tak kolejno producent informuje nas o tym, że powinniśmy łączyć identyczne baterie, jeżeli chodzi o pojemność oraz o zastosowanego BMS-a. Cele zastosowane w bateriach powinny być tego samego typu i najlepiej, gdy zamówienie pomiędzy różnymi partiami baterii wynosi około miesiąca. Wynika to z tego, że producent stosuje różne komponenty w czasie produkcji baterii. Następnie mamy informację o tym, iż limit połączenia baterii wynosi 16, czyli maksymalnie możemy połączyć baterię w formacie 4S4P. Na czerwono mamy tu też ostrzeżenie, które zostało zawarte zaraz na początku instrukcji, czyli maksymalnie możemy łączyć baterię w formacie 4S4P, 4 szeregowo, 4 równolegle. Przed łączeniem baterii powinny być one naładowane do pełna. Różnica w napięciu między bateriami nie powinna przekraczać 0,2 V, natomiast pojemność nie powinna być różna niż 5% między bateriami. Przy połączeniu szeregowym maksymalny prąd rozładowania i ładowania to jest 100 A, przy połączeniu równoległym taki prąd to 200 A. Do połączenia producent zaleca używania przewodu 6 AWG, czyli jest to przewód 16 mm², oczywiście miedzianego. Kolejnym zaleceniem producenta jest to, aby do połączeń używać miedzianych busbarów. I poniżej mamy przykład połączenia 2S2P, gdzie wykorzystano właśnie takie kable i busbary. Kolejna strona zaczyna się od tego, żeby dla bezpieczeństwa używać gumowych rękawic. Ja zalecam również używanie okularów ochronnych. Kolejnymi informacjami są to już informacje dotyczące top balancingu. Jest tu informacja, iż akumulatory należy najpierw każdy pojedynczo naładować do 100% pojemności, a następnie połączyć je równolegle na czas od 12 do 24 godzin, żeby ten top balancing się wykonał. Po wykonaniu top balancingu można przystąpić do łączenia cel szeregowo i równolegle. Producent tutaj oczywiście zawarł informację, że przy szeregowym łączeniu cel napięcia się sumują, natomiast przy równoległym prądy się sumują. A przy łączeniu mieszanym, czyli szeregowym i równoległym, zarówno napięcia, jak i prądy się sumują, trzeba mieć to na uwadze. Firma LAN Power zaleca, żeby co 6 miesięcy zrobić rebalancing akumulatorów, czyli po prostu trzeba rozebrać swój zestaw akumulatorów i od początku do końca wykonać całą procedurę top balancingu. Kolejną nowością w instrukcji obsługi są schematy połączeń kablowych przy łączeniu akumulatorów w różnych zestawach. I tak mamy tutaj schemat dla połączenia 2S2P, 2P4S i 4P2S. Kolejna strona zawiera tabelkę z napięciami ładowania i ładowania, które należy ustawić z 12V inwenterzem. Na kolejnych stronach producent informuje, co należy zrobić, jeżeli bateria przestała reagować. I tak, pierwszym zaleceniem w takiej sytuacji jest odpięcie wszystkich obciążeń, które zostały podpięte do akumulatora i pozostawienie akumulatora na 30 minut. Jeżeli po 30 minutach bateria nadal nie będzie reagowała, należy ją naładować. Producent zaleca tutaj dwie metody ładowania. Pierwsza przy pomocy ładowarki, która startuje od 0V, a druga przy pomocy panelu o napięciu od 18 do 36 V i podłączenie go do akumulatora na 3 do 10 sekund. Jeżeli żadna z powyższych metod nie pomoże, należy skontaktować się z producentem pod adresem mailowym info@lanpower.com. Kolejny rozdział to specyfikacja produktu i pierwszą częścią tutaj mamy charakterystyki wydajności. Z takich najważniejszych informacji to, że baterię należy ładować prądem 0,1C, aż osiągnie ona napięcie 14,6 V. W przypadku nowej baterii producent zaleca naładowanie jej do właśnie 14,6 V, następnie rozładowaniu do 10 V w czasie powyżej 5 godzin. Mamy tu też informację o ilości cykli pracy baterii i tak w skrócie, jeżeli baterię będziemy ładować prądem 0,1C do 14,6 V i rozładowywać ją również prądem 0,1C do 10 V, to producent gwarantuje, że ilość cykli będzie powyżej 3000.
Kolejną informacją jest, co należy zrobić, gdy chcemy baterię dłużej przechowywać. I tutaj producent zaleca naładowanie baterii prądem 0,1C do 14,6 V. Natomiast jeżeli baterię przechowujemy dłużej niż 28 dni, to przed dalszym użytkowaniem należy, podobnie jak w przypadku nowej baterii, wykonać 5-krotny cykl ładowania i rozładowania baterii w celu jej sformatowania. Kolejna strona zawiera informacje o testach bezpieczeństwa, które przeprowadził producent. I tak, pierwszy test to test wysokiej temperatury. Bateria została nagrzana do ponad 65 stopni Celsjusza, następnie rozładowana prądem 0,1C do 10 V i nie nastąpiło żaden wyciek, żadne dymienie, żadna z takich rzeczy nie nastąpiła w baterii. Drugi test to test niskiej temperatury. Baterię schłodzono do minus 40 stopni, a następnie rozładowano prądem 0,1C również do 10 V i też nie stwierdzono żadnej deformacji, żadnego dymu, żadnych niepokojących rzeczy. Kolejny test to test przeładowania baterii. Baterię taką naładowano do pełna prądem 0,1C, czyli do 14,6 V. Następnie przez 7 godzin zwiększono napięcie dwukrotnie i prąd ładowania również dwukrotnie. I tutaj ponownie nie stwierdzono żadnych uszkodzeń baterii. Kolejnym testem był test zabezpieczeń przed nadmiernym rozładowaniem baterii. Tutaj baterię prądem 0,1C rozładowano do 10 V, następnie podłączono do niego sztuczne obciążenie 30 ohmów i tak przez 7 godzin. Tutaj również nie było żadnych problemów z baterią. Kolejnym testem bezpieczeństwa był test zwarciowy. Tutaj po naładowaniu baterii do pełna prądem 0,1C nastąpiło zwarcie elektrod na 1 godzinę i tutaj również nie było żadnych niepokojących rzeczy, także BMS pracuje bardzo dobrze. Kolejne dwa testy to testy takie bardziej mechaniczne, mianowicie baterię umieszczono w temperaturze 40 stopni i wilgotności powietrza między 90 a 95% na 48 godzin i tutaj obudowa nie wykazała żadnego niepokojącego objawu, nic się z nim nie stało, bateria też to również przetrwała, żadnych dymów, żadnych takich objawów. A kolejny test ostatni to już stricte mechaniczny, rzucanie baterii z wysokości 1,5 metra, każdym z 6 boków. I tutaj również nic się nie stało, bateria nie wybuchła, nie było żadnych wycieków, działała normalnie. Kolejna strona rozpoczyna się od procesu długiego przechowywania baterii i tutaj bateria powinna być naładowana do napięcia 12,9-13,1 V, przechowywana w temperaturze poniżej 23 stopni Celsjusza przy wilgotności powietrza między 45 a 75%. Poniżej znajduje się tabelka z parametrami pracy BMS-a. Są to parametry w korelacji do jednej celi, do jednego ogniwa znajdującego się w baterii. Na następnej stronie mamy informacje o środkach ostrożności. Pierwszymi z nich jest to, żeby zwrócić się do producenta baterii, czyli firmy Swale Technology, która jest właścicielem marki LAN Power. Jeżeli chcemy wykorzystać baterię w sposób odmienny niż przewiduje to instrukcja obsługi. Także we wszystkich takich spornych kwestiach należy się zwrócić do Swale Technology. Najlepiej jest to zrobić przez maila info@lanpwr.com, także tutaj nie ma problemu z komunikacją. Kolejną informacją jest to, że nie należy baterii wystawiać na wysoką temperaturę. Może to spowodować jej przegrzanie, co skutkuje skróceniem życia baterii. Oczywiście, jeżeli bateria gdzieś przecieka, uszkodzona jest obudowa, jakieś inne zniszczenie mechaniczne, wpadła do wody, no tu też należy zachować szczególną ostrożność. W takim wypadku najlepiej zwrócić się do producenta. Kolejne dwie strony zawierają informacje o podłączeniu i pracy z modułem Bluetooth, natomiast my sobie do tego przejdziemy już przy testach praktycznych akumulatora. I już na sam koniec z instrukcji mamy ostrzeżenia. Nie należy baterii używać blisko ognia, nie należy zwierać terminali baterii. Oczywiście bardzo śmieszne, nie należy baterii wsadzać do mikrofalówki. Nie należy lutować terminali baterii, tylko wykorzystywać śrubki. No i oczywiście, jak to w każdej instrukcji, na samym końcu na okładce podane są dane kontaktowe do firmy LAN Power, także jeżeli ktoś potrzebuje się skontaktować, zachęcam do używania szczególnie maila. I po tym przydługim wstępie przejdziemy do testowania samego akumulatora. Przed samym testem dokonamy pomiaru rezystancji akumulatora. Jak widać, rezystancja to 3,04 mA, napięcie 14,28 V. Dokonamy sobie również pomiaru temperatury akumulatora. Jak widać, temperatura 22,8. Test jak zwykle będę wykonywał przyrządem ATORCH DL24. Tester ten jest bardzo popularny na rynku.
Natężenie prądu rozładowania jest ustalone na 10 A, tak jak zaleca producent, natomiast napięcie odcięcia ustalam na 10,5 V. Producent zaleca 10 V, ale zrobimy tak jak przy poprzednim akumulatorze, żeby sprawdzić, jaka jest pojemność do odcięcia przy napięciu 10,5 V. Test przy takich parametrach będzie trwał powyżej 10 godzin, więc zaczynamy. Korzystając z tego, że test trwa wiele godzin, zobaczmy, jak to wygląda w aplikacji. I tak jak widzimy, mamy 78% naładowania baterii. Energia pozostała w baterii to 78,33 Ah. Przewidywany czas do końca testu to 7 godzin 41 minut 51 sekund. Oczywiście włączone ładowanie, rozładowanie. Napięcie na baterii 13,15 V. Natężenie prądu minus 10 A, czyli tyle z baterii pobieramy. Pobór w watach to prawie 133 W. Najwyższe napięcie na celi 3,29 V, najniższe 3,288 V, a różnica napięć między celą o najwyższym napięciu i najniższym to 2000 V. Średnie napięcie na celach, jak widać, jest 3,287 V. Poniżej mamy temperaturę baterii, która wynosi 23 stopnie Celsjusza i napięcie na poszczególnych celach. Przejdźmy teraz do wykresów. Wszystkie wykresy mają dwie wspólne cechy, jest to czas i natężenie prądu. Czas na wszystkich wykresach to jest ostatnia godzina, natomiast pierwszy wykres jest to odniesienie napięcia do natężenia. U góry niebieska kreska to jest napięcie, natomiast natężenie prądu waha się od minus 9,8 do minus 10,2 A. Poniżej mamy wykres pojemności do natężenia prądu. Jak widać, natężenie prądu jest takie samo na obu wykresach, natomiast oczywiście pojemność baterii w czasie maleje, tutaj to nie ulega wątpliwości. Kolejny wykres to jest temperatura w odniesieniu do pobieranego prądu i czasu, który upływa. Jak widać, tutaj temperatura z 21,5 V w ciągu ostatniej godziny wzrosła do 23,2 V. I kolejna porcja danych przy 47% naładowania baterii. Jak widać, do końca testu zostało prawie 5 godzin. I tutaj mamy tak, napięcie na akumulatorze 13,1 V. Cały czas pobieramy około 10 A. Cena o najwyższym napięciu 3,253 V, o najniższym 3,252 V, czyli teraz mamy różnicę 0,1 V między celami. Przejdźmy sobie niżej. Temperatura 24 stopnie Celsjusza na akumulatorze. No tutaj widać, jakie jest napięcie między poszczególnymi celami. Wykresy wyglądają podobnie, czyli napięcie mamy stałe, natężenie prądu również tu się nie zmienia od minus 9,8 do minus 10,2. Pojemność oczywiście w czasie maleje, a temperatura po wzroście utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Jak widać, powoli zbliżamy się do końca testu. Procent naładowania baterii w tej chwili pokazuje 0. Pojemność baterii 0,45 Ah. Przewidywany czas zakończenia testu 2 minuty 40 sekund. Napięcie na akumulatorze to 12,47 V, cały czas pobieramy z niego 10 A. Najwyższe napięcie na celi to 3,127 V, najniższe 3,109 V, czyli różnica tutaj już wynosi 0,18 V. Przejdźmy sobie niżej. Jak widać, temperatura baterii pod koniec testu to 27,5 stopnia. No i mamy napięcie na poszczególnych celach. Jak widać, cela numer 3 ma najniższe napięcie 3,108 V. Warto również zwrócić uwagę na liczbę cykli. Jeszcze nie zakończyliśmy testu, a liczba cykli przeskoczyła już na cyferkę 2, czyli niepotrzebne jest ładowanie, żeby BMS stwierdził, że to będzie już drugi cykl pracy baterii. I jak widać, test dobiegł końca. Napięcie baterii po zakończonym teście wzrosło do 10,92 V. Przejdźmy sobie do napięcia na celach, bo to nas interesuje. I jak widać, ta trzecia cela cały czas jest najsłabsza. Napięcie na niej w tej chwili wynosi 2,611 V, natomiast najwyższe napięcie to jest 2,791 V na celi czwartej i różnica napięć między tymi celami to jest 0,18 V.
Przejdźmy sobie do wykresów. Jak widać, w ciągu ostatniej godziny napięcie spadło dopiero pod sam koniec testu, tak to ono się trzymało ładnie powyżej 3 V na celi. Poniżej mamy wykres pojemności baterii. Zauważmy, jak szybko pojemność baterii z 8 Ah spadła do poniżej 1 Ah. Spadek ten był taki dość skokowy. Jak widać, w ciągu 10 minut pojemność baterii spadła z prawie 8 Ah do poniżej 1 Ah. No i poniżej mamy wykres temperatury. Jak widać, pod koniec testu temperatura również wzrosła z poniżej 27,2 do prawie 28,8. Jak widać, aplikacja daje nam dostęp do wiedzy o tym, co tak naprawdę dzieje się w akumulatorze, co się dzieje z poszczególnymi ogniwami. W moim przypadku muszę obserwować to ogniwo numer 3, bo ono jest najsłabsze z tego, co widzę na akumulatorze. No i mamy koniec testu. Jak widać, napięcie odcięcia było 10,5 V, energia zgromadzona w akumulatorze to ponad 1347 Wh, pojemność akumulatora 105 Ah, natomiast czas trwania testu 10 godzin 30 minut 12 sekund. I ponownie mamy bardzo dobry wynik. Producent deklaruje 100 Ah, my uzyskaliśmy 105 Ah, czyli 5% więcej. Należy pamiętać, że było to pierwsze ładowanie. Powinniśmy najpierw wykonać formatowanie akumulatora, zanim dokonamy testu pojemności. Czy warto dopłacić do akumulatora z aplikacją Bluetooth? Uważam, że tak. Standardowy akumulator ma tylko wyświetlacz, który pokazuje procent naładowania baterii oraz napięcie na baterii. Natomiast aplikacja Bluetooth daje dostęp do dużo większych możliwości. Mamy tutaj napięcie na poszczególnych celach, jaka jest temperatura baterii, jakie jest obciążenie baterii w amperach i w watach. Mamy dostęp też do wykresów, które pokazują, co się dzieje z akumulatorem. Także jeśli ktoś się waha, uważam, że powinien dopłacić do wersji Bluetooth. Tutaj to daje dużo większe możliwości do wglądu tego, co tak naprawdę dzieje się z naszym akumulatorem. No i pora na podsumowanie testu akumulatora. Uważam, że wypadł on bardzo dobrze. Pojemność akumulatora w teście 105 Ah, czyli o 5 Ah wyższa od deklarowanej przez producenta. Moduł Bluetooth, który pokazuje nam, co dzieje się w akumulatorze, co dzieje się na poszczególnych celach. Bardzo użyteczna rzecz. Przypominam, że producent daje możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat. Jedynie co trzeba zrobić, to zarejestrować swój akumulator poprzez maila info@lanpwr.com. I oczywiście przypominam o 5% kodzie rabatowym na hasło homehub.pl. Na stronie internetowej lanpwr.com uzyskacie 5% rabatu na całą ofertę. I już teraz zapraszam na trzecią część, taką podsumowującą testu akumulatorów 12 V 100 Ah firmy LANPower. W teście oba akumulatory, zarówno ten z Bluetoothem, jak i ten bez, obciążymy sobie maksymalnym prądem, czyli 100 amperami. Zobaczymy, jak one się będą zachowywały. Oba akumulatory zepniemy szeregowo. Wcześniej przeprowadzimy operację top balancingu na obu akumulatorach. Podepniemy je do falownika EASAN i zobaczymy, jak będą się zachowywały. Także zapraszam na trzecią część testu. To już będzie ostatni test z akumulatorów 12 V 100 Ah. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.